Historia poszczególnych stanów Ameryki. Wczoraj Virginia, a dzisiaj przed nami nowy stan. Jeżeli Virginia była ekonomicznym i politycznym fundamentem Stanów Zjednoczonych, to Massachusetts było ich laboratorium ideologicznym. To tutaj religia stała się polityką, moralność stała się prawem, a bunt stał się tożsamością. Zanim przybyli Anglicy, ziemie dzisiejszego Massachusetts nie były puste. Zamieszkiwały je plemiona algonkińskie, podobnie jak w Virginii, ale tutaj m.in. Massachusetts People, Wampanoagowie i Nipmucowie. Kluczowy fakt historyczny. Epidemie chorób przywleczonych przez Europejczyków w latach 1616-1619 zdziesiątkowały rdzenną ludność jeszcze przed masową kolonizacją. To drastycznie zmieniło równowagę sił i ułatwiło trwałe osadnictwo Anglików. W 1620 roku do Ameryki przypływa statek Mayflower z grupą purytańskich separatystów Pilgrims. Zakładają osadę Plymouth Colony. Jeszcze na pokładzie podpisują dokument Mayflower Compact. Nie była to konstytucja, ale umowa społeczna, zgoda rządzonych i akt samorządności. Jeden z pierwszych precedensów rządów opartych na konsensusie w Ameryce Północnej. Pierwsze lata przetrwania były możliwe dzięki pomocy Squanto i sojuszowi z wodzem Massasoit. To z tego okresu pochodzi mitologizowana dziś historia Thanksgiving, ale fakt historyczny jest raczej brutalny. Długofalowo relacje zakończyły się wojną i wyparciem rdzennych ludów. Kulminacją był King Philip's War, czyli lata 1675-1676. Jeden z najkrwawszych konfliktów kolonialnych w historii Ameryki, liczony procentowo jako jeden z najbardziej śmiercionośnych. W 1630 roku powstaje Massachusetts Bay Colony z Bostonem jako centrum. Purytanie uciekali przed prześladowaniami religijnymi, nie byli zwolennikami wolności religijnej dla wszystkich. Ich idea to City upon a Hill, czyli społeczeństwo jako moralny wzór. Efekt to surowe prawo, kontrola obyczajów, brak tolerancji dla odmiennych poglądów. To była teokratyczna kolonia, a nie liberalna demokracja. Jednym z najbardziej znanych epizodów są Salem Witch Trials, czyli polowanie na czarownicę w Salem, kiedy strach staje się prawem. Fakty o tym są następujące: około 20 osób straconych, setki oskarżonych, brak dowodów, histeria religijna i społeczna. To był klasyczny przykład, jak ideologia plus strach i władza prowadzą do systemowej niesprawiedliwości. Massachusetts to kolebka amerykańskiego buntu. Wydarzenia kluczowe to m.in. Boston Tea Party. Bostońska herbatka to protest kolonistów amerykańskich przeciwko podatkom nałożonym przez Wielką Brytanię. Koloniści przebrani za Indian Mohawk weszli na brytyjskie statki i wyrzucili do wody 342 skrzynie herbaty, sprzeciwiając się podatkowi. Masakra bostońska z 1770 roku i Lexington and Concord. To tutaj padły pierwsze strzały wojny o niepodległość. Boston stał się centrum oporu politycznego i ideowego przeciw koronie brytyjskiej. Massachusetts było intelektualnym sercem kolonii. Harvard University, prasa, debata, edukacja oraz rozwój myśli republikańskiej. To tutaj kształtowała się idea obywatelstwa, rola edukacji i znaczenie wspólnoty lokalnej. Oficjalne symbole stanu Massachusetts to flaga stanu, czyli niebieskie pole z herbem stanu przedstawiającym rdzenną postać Indianina, plemienia Massachusetts oraz białą gwiazdę, symbolizującą jeden z pierwszych stanów USA. Mamy tutaj również kwiat stanu, czyli Mayflower, po polsku moglibyśmy powiedzieć zawilec kanadyjski, czy Epigaea płożąca, symbol wczesnej wiosny, wytrwałości i początków kolonii. Następnie ptak stanu, czyli Black-Caped Chickadee, sikora czarnogłówka, mały, odporny ptak Nowej Anglii, symbol przystosowania i wytrwałości w trudnym klimacie. Zwierzę stanu to White-Tailed Deer, czyli jeleń wirginijski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ssaków Ameryki Północnej, symbol natury i dzikiego dziedzictwa regionu. Mamy tutaj jeszcze na przykład z ciekawych rzeczy owad stanu, czyli Monarch Butterfly, motyl monarcha, Danait wędrowny. Jest to symbol migracji i cykliczności natury. Symbole Massachusetts odwołują się do początków kolonii, natury Nowej Anglii i wytrwałości, a nie do potęgi militarnej czy terytorialnej.
Sławne postacie historyczne. Massachusetts wydało na świat jedne z najważniejszych postaci w historii USA, podobnie zresztą jak Virginia. Urodzony tutaj John F. Kennedy, nasz były prezydent, urodził się w Brookline w Massachusetts, symbol nowoczesnej Ameryki, zimnej wojny i programu kosmicznego. Urodził się tu również Benjamin Franklin, on urodził się w Bostonie, jeden z ojców założycieli, dyplomata, naukowiec i publicysta. Mamy również dwóch kolejnych prezydentów, czyli Johna Adamsa i jego syna Johna Quincy Adamsa. Massachusetts to również intelektualne zaplecze Ameryki. Emily Dickinson urodziła się tutaj w Amherst, jest jedną z najważniejszych poetek języka angielskiego. Henry David Thoreau, czyli autor m.in. Waldena, twórca idei obywatelskiego nieposłuszeństwa i spaja się to idealnie z historią samego stanu, a także Ralph Waldo Emerson, czyli lider transcendentalizmu, fundament amerykańskiej filozofii indywidualizmu. Massachusetts, a zwłaszcza Boston, to święte miejsce amerykańskiego sportu. Mamy tutaj takie zespoły jak Boston Celtics, najbardziej utytułowana drużyna NBA, symbol sportowej dynastii, Boston Red Sox, legenda MLB, czy New England Patriots, jedna z największych dynastii NFL, symbol nowoczesnego futbolu amerykańskiego. Massachusetts ma również nieproporcjonalnie duży wpływ na muzykę USA. Aerosmith, czyli jeden z najlepiej sprzedających się zespołów rockowych w historii, jak również Pixies, prekursorzy alternatywnego rocka, i Mark Wahlberg, który pochodzi z Bostonu, czyli mówimy tutaj o jego karierze muzycznej, ale również filmowej. Massachusetts to stan, który produkował prezydentów, filozofów, dynastie sportowe i globalne zespoły muzyczne, nie tracąc swojej tożsamości. Dzisiejszy Massachusetts to jeden z najważniejszych stanów USA pod względem jakości kapitału ludzkiego. Gospodarka to m.in. biotechnologia, medycyna, edukacja, high-tech i AI oraz finanse. Boston i Cambridge to globalne centra nauki i badań. Massachusetts liczy dzisiaj około 7 milionów mieszkańców. To stan średni liczebnie, ale jeden z najgęściej zaludnionych w USA. Dominują tu aglomeracje Boston, Cambridge i Somerville. W praktyce Massachusetts to stan miejski i akademicki, nie rolniczy. Massachusetts regularnie zajmuje czołowe miejsca w USA. Jeżeli chodzi o top rankingów w całych Stanach Zjednoczonych, to bardzo często pierwsze miejsce w edukacji. Jeżeli chodzi o K12 i szkolnictwo wyższe, to również bardzo często pierwsze miejsce w opiece zdrowotnej, top 3 w innowacjach, top 5 w PKB per capita i bardzo często również pierwsze miejsce w odsetku mieszkańców z wyższym wykształceniem. Ciemna strona za to top 3 najdroższych stanów do życia. Massachusetts jest niewiele za Kalifornią. Nie pomyślelibyśmy raczej o tym, że jest bardzo blisko jej do Kalifornii, jeżeli chodzi o najdroższe stany do życia. Bardzo wysokie ceny nieruchomości i wysokie podatki. To czyni Massachusetts elitarnym, ale mniej dostępnym miejscem. Massachusetts to religijne i moralne początki Ameryki, narodziny buntu, centrum edukacji i idei, współczesny hub nauki i medycyny. Jeżeli Virginia budowała państwo, to Massachusetts budowało umysł Ameryki.